Znalazłeś. Ciekaw jestem, jak ten kołowrotek się spisuje i ta wędka, czy będzie delikatnie chodziła. No i najważniejsze, czy dzisiaj okonki będą brały. Czy już ta ryba jest blisko. W nocy przymrozek, -2. Znajomi mówią, że już okoń się trze. Zobaczymy. Dobra, montuję was na klacie. Montujemy. Jakąś małą gumeczkę wezmę, paproszkę na początek. No powiedzmy takiego. Nie zamontuję. Za duża agrafka jest. Kurczę. Dobra, to coś innego. Tego żółtego. Jest. Dobra. W zeszłym roku kupiłem sobie takie wodery. Tanie z rynku, nie wiem, 70-80 zł. Generalnie nie puszczają, tylko podeszwa jest bardzo taka elastyczna i szczerze, jak się wchodzi do wody, to na dłuższą metę albo podeszwa stopy boli, albo same stopy bolą od ściskania wody. Dobra, idziemy. Ta strona jest kamienista. O, coś tutaj jest, jakiś metal. Zaraz wyciągniemy, zobaczymy. Nie lubię, jak ktoś śmieci. Bardzo często tutaj wyciągam butelki, puszki. Na ogół to się powtarza. Jakiś wędkarz przychodzi i cały czas wali w to samo miejsce. Chyba jakaś rurka tutaj. Co my tu mamy? Jakiś kątownik, spornik, srób. Pierwszy skarb wyłowiony. Można zacząć łapać. No, ten kołowrotek dużo jest lepszy, bo to delikatnie chodzi. Ten czubek taki dyndający. Wydaje mi się, że przelotówki są za duże. Że powinny być dużo mniejsze. Mam jeszcze jeden spinning Katana Mikado. Lata temu kupione. No ale tam to jest wszystko elegancko wyważone. Dobra, zrzucimy na dno. No i poskaczemy pod nie trochę. A tak czuję, że dopiero chyba połowa maja tutaj będzie dobrze. Póki co woda zimna, po tych przymrozkach woda chyba jeszcze, ryba chyba woli na dnie spać sobie smacznie. Jeszcze nie jest aktywna. Dobra, trochę bliżej dna. Zobaczymy. Kilka dni temu przechodziłem, no to widziałem, że już okonie powoli, znaczy okonie, jednego okonia widziałem przy brzegu i tyle. Jakiś wiatr się zerwał.
patyka wrzucimy. Bardzo często spod takich gałęzi szczupaki wchodzą w cieniu, jak są liście. Czekają na ofiarę. Okej. Trochę głębiej wrócimy. No, ten wierzchołek taki jest zawiotki. Wydaje mi się. Za ciężkie te przelotówki są. No, ciekawe jak z rybą będzie. Jak się będzie zachowywała. O, jakby coś pukło. Dobra. Jeszcze raz zobaczmy. Może tam coś było. Nic. Zaraz zmienimy na jakiś inny kolor albo obrotówkę na może. Zobaczymy. Dobra. Sprawdzimy jeszcze elastyczność wędki. Nie wiem jak wy robicie. Często jak jestem gdzieś w chamskich krzakach i nie można zarzucić, a potrzebuję celny rzut, to robię to właśnie, chwytam, naciągam i strzelam. Pyk, z procy. Nie ma nic. No, coś się zaplątało. No to jeszcze raz. Cyk. Zagłówkę. Tak chwycić, żeby hakiem nie dostać po palcu. Napinamy, strzał. Dobra, idziemy na kamienie i zmienimy sobie. O, albo tutaj. No i w sumie stoję w tej wodzie, dresy mam. Jeszcze nie czuję, żeby ta woda była taka wychładzająca zimna. Dobra, jak to robimy? Tutaj położę sobie wędeczkę. Jest leciutka, to nie ma problemu. Przejdziemy sobie tutaj. Cyk. Do buzi. Mhm. Dobra. Cyk, cyk. Chodzi? Kręci się. Dobra.
Idziemy na bardziej tereny zahaszczone. Zobaczymy. Opa, wiotki ten czubek. Wiotki. Jestem przyzwyczajony, że aż tak się nie odgina wędka po zarzucie. Opa, kamlotów tu pełno. No i co? No woda nie jest klarowna. Mam nadzieję, że w tym roku byłaby czysta, bym z chęcią sobie ponurkował z wykrywaczem. Poszukał skarbów, ale jak nic nie widać, to odpada w ogóle ta opcja. Nie wiem, od czego to zależy. Jednego roku woda jest bardzo czysta, kolejnych 2 cały czas zasyfiona. O, tu zostaniemy pod tego krzaka. Zaraz wrzucimy, zobaczymy. Cyk, cyk, tam zastrzelimy. W przypadku obrotówki za dupkę haka trzeba chwycić kotwicy. Pyk. No, w miarę wyszło, jak na tą wagę. Ciężko. O, co tam się obróciło? Szczytówka, chwilkę, co to jest grane? Op. Czemu tak? No, jak dla mnie to właśnie... Zobacz, jakie to jest duże. Strasznie duża przelotówka i ta kula tutaj. Nie wiem, czemu ona służy. No ale wędka, mówię, ma być najlżejsza, no może nie najlżejsza, ale najmniejsza po złożeniu, ponieważ bardzo mi zależy, żeby ona weszła do plecaka albo do sakwy bocznej na rowerze. Bo te spinningi dobrej klasy, dwusegmentowe, no to przeważnie 120 cm mają po złożeniu, to jest za dużo. Ja tego na rowerze nie miałbym gdzie wcisnąć. A tutaj 30 parę centymetrów. Idealnie. Ej, no ten wierzchołek coś jest nie halo, znowu mi się skręcił. Muszę gdzieś to jakoś... Idziemy na brzeg, spróbujemy to jakoś naciągnąć. Może za delikatnie wyciągnąłem końcówkę. No, trzeba naciągnąć mocniej. Teraz zobaczymy, czy będzie git. Niby słońce świeci, ale jest tak zimno dalej. 10 stopni. Ale nie, to jest przegięcie, jakieś arktyczne powietrze. Na rowerku dzisiaj byłem, 15 km przejechałem, nawet nie miałem chęci na więcej. Będzie ciepło, będziemy cisnąć.
Tutaj część już nie jest kamienista, znaczy są pojedyncze kamienie duże, ale tam gdzie teraz właśnie rzucam, no to jest długi spad i piaszczyste dno. Tak myślę na 4 metry, 5, coś koło tego. No tak jak tu widzicie, pod nogami są takie duże kamienie. Tu na przykład taki byczek. Kamień tak wielki, że jak wejdę, to po kostki wody będę miał. Dobra, tutaj lilię widzę. Obrzucimy. Może coś siedzi. Ale kołowrotek przyjemnie, nie tryka, nie jęczy. Ładnie chodzi, fajnie. To mi się podoba. Dobrze siedzi w ręku. Dobra, powoli wracamy. Nie ma co tu się za bardzo ekscytować, jak nie jest odpowiednia pora. Może na spławik zna? Tak, ale spinning chyba jeszcze za szybko. O, zapach jest piękny. Lubię wiosnę. No taki, ale ładnie leci, tak myślę, na 20 metrów. Taki delikatny sprzęcik, mała obrotóweczka. Dobrze. Niesie. Czyli nie stawia oporów ani bęben, ani te przelotówki. Może to i dobrze, że one są większe, bo w tej katanie, w tej Mikado, co mam, zły ruch wędką powodował, że potrafiła się momentalnie zaplątać, zrolować przy wierzchołku. Trzeba było robić naprawdę idealne rzuty. Na przykład żyłka tam by spokojnie ogarnęła, ale plecionka jest fajna, może mniej elastyczna, ale ma tendencję do plątania, do rolowania. W moim przypadku akurat. Dwa lata temu miałem tutaj zarąbisty pomost zrobiony. I tu kurczę, nie wiem, ludzie wzięli i rozwalili wszystko, aż dotąd chyba był. Co, Kamiś? Idziemy do domu. Tutaj ryby nie ma. Kurczę, ten wierzchołek dynda. No mi się nie podoba, no ale trzeba przetestować na rybach, czy się czasami wierzchołek nie złamie. Nie chciałbym pojechać na wyjazd i w pierwszych godzinach złamać wędkę.
Bo się okaże, że jest jakaś lipa. No i ciekawe, czy w tym roku jezioro zarośnie glonami. Nie wiem, co mawiają, że jakieś kaczki czy coś przenosi. To jeziorko było zawsze czyste, a tu takie się zrobiły bagniska, jakieś manitolilie, jakieś takie wodorosty z dołu rosną i całe jezioro przejmuje. Dosłownie tutaj wszystko potrafi być zarośnięte. Ale w zeszłym roku już było mniej. Także może to idzie w dobrą stronę. No tu jaki ładny, jasny piasek. I też tak patrzę, że wędka pod oporem nie wygina się w płynny łuk. Ta trzecia przelotówka powoduje, że tam się robi wypłaszczenie. To też niedobrze, to prawdopodobnie złamie się czubek wędki. Te ostatnie zarzuty, a tu ryby nie ma. Jak ja wam zmontuję materiał? Żadnej ryby nie pokażę. Lipa. Będziecie się śmiać ze mnie. No ale chociaż pies na spacer wyszedł, nie? Ale nic, żadnego skubnięcia. Kompletnie nic nie chodzi. Dobra, ostatni zarzut. Bliżej tych chaszczy może. Wysoko poprowadzimy. Może coś. Dobra, nie ma nic. Na razie test wędki tylko zrobiony. Złożymy. O jedną za dużo. Tutaj. No tak było? Nie, ja to montowałem tutaj niżej. Się za bardzo gnie. O tak. Aj, zrobił się ten. Muszę naprawić, bo mi się przy zarzucie zepsuje. Oczko mi się zrobiło. Dobra. I montujemy tutti. Może być. Dobra, dzięki, że ze mną byliście. Do następnego. Cześć.